Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym skrócie fabuły z mangi Dragon Ball Super. Jeśli wiecie, albo i nie wiecie, jest to czwarty skrót fabuły u mnie na kanale. Poprzednie skróty tyczyły się sagi Moro, sagi Granoli i sagi Turnieju Mocy z mangi. Mówimy tutaj o mandze Dragon Balla Super. Oczywiście saga Moro i Granoli są to sagi, których jeszcze nie było w anime. Manga Dragon Ball Super wygląda inaczej niż wygląda anime, więc jest dużo różnic między sagami i nawet jeśli znacie sagę Zamasu i nie czytaliście mangi, to dzisiaj będziecie mogli się zaskoczyć. Te skróty są po to, żeby wam pomagać. Te skróty są po to, żeby osoby, które mangi nie czytały, mogły w kilkadziesiąt minut zapoznać się z całą fabułą, więc te filmy mają za zadanie pomóc wam zaoszczędzić trochę czasu, sprawić trochę frajdy i przede wszystkim ułatwić życie. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, sprzedam wam sposób na ułatwianie sobie życia każdego dnia i przy okazji podzielę się dużym ogłoszeniem tyczącym się mojego kanału. Posłuchajcie. Wiem, że część z was żyje jeszcze w epoce cyberkamienia łupanego i korzysta z przeglądarek rodem z kafejki internetowej. Dlatego dzisiaj wyciągam wam pomocną dłoń i przedstawiam wam Operę GX, czyli przeglądarkę inteligentniejszą ode mnie, która została stworzona tutaj, w Polsce. Dodatkowo z wielką przyjemnością ogłaszam, że zostałem ambasadorem Opery GX, która teraz będzie wspierać mój kanał. Opera GX może być przez was spersonalizowana pod każdym względem, a dzisiaj pokażę wam to na przykładzie moda, którego używam już od jakiegoś czasu. Z najwspanialszą fuzją z całego Dragon Balla. Mody umożliwiają wam włączenie tematycznej muzyki w tle, dźwięków pisania na klawiaturze, dźwięków otwierania i zamykania kart przeglądarki, a także dostosowywanie motywów i kolorów przeglądarki, dedykowanych tapet, a wszystkim możecie zarządzać w ustawieniach dostępnych w pasku bocznym. Zajrzyjcie sobie do sklepu GX, w którym różnych modyfikacji jest multum i każdy znajdzie coś dla siebie. Jeszcze jedną rzeczą, o której chcę wspomnieć, są animowane tapety. Tych całe zastępy znajdziecie w sekcji Opera Add-ons. Idziemy dalej. Opera GX jest teraz zintegrowana ze sztuczną inteligencją, co umożliwia wam korzystanie z dobrodziejstw technologicznych poprzez dostęp do podpowiedzi AI oraz czatu GPT i czatu Sonic w pasku bocznym. Możecie zaoszczędzić sobie czasu na ręczne tłumaczenie czy wyszukiwanie informacji. Sztuczna inteligencja zrobi to za was. Zaznaczcie wybrany tekst kursorem, a AI zaproponuje wam opcje, dzięki którym na przykład będziecie mogli dowiedzieć się więcej o Dragon Ballu. To wszystko macie również w pasku bocznym, gdzie chociażby czat GPT może wam odpowiedzieć, czy możecie przewinąć dany odcinek anime, bo to filler i szkoda na niego czasu. A jak już pominiecie fillery i będziecie chcieli wrócić do oglądania anime, ale jednocześnie będziecie chcieli sprawdzić coś w necie, Opera GX umożliwi wam zrobienie dwóch rzeczy naraz. Odłączcie okienko klikając na specjalną ikonę i dostosujcie jego rozmiar i pozycję wedle własnego uznania. Czy to nie jest piękne? Co również jest piękne i przede wszystkim użyteczne, to pasek boczny. Tam znajdziecie szybki dostęp do mediów społecznościowych i komunikatorów, więc jak ktoś do was napisze, klik, macie to pod ręką. Wiem co mówię. Przeprowadzki są zawsze trudne i męczące, chyba że przenosicie się z innej przeglądarki do Opery GX. Wtedy wystarczy, że wyjdziecie w ustawienia, synchronizację i zaimportujecie swoje zakładki, historie itd. z poprzedniej przeglądarki jednym kliknięciem. Nie marudźcie jak Vegeta, który nie chce się scalać z Goku, bo on i tak na końcu zawsze się zgadza i wszystko się dobrze kończy. Tak samo dobrze będzie, jak pobierzecie i zainstalujecie Operę GX z linku, który znajdziecie w opisie mojego filmu. Ja korzystam z Opery GX na co dzień i zobaczcie, jaki jestem uśmiechnięty. Dziękuję wam za uwagę. Wracamy do odcinka. Słyszeliście moje alter ego? Linki do Opery znajdziecie w opisie, a my przechodzimy do skrótu fabuły sagi Zamasu z mangi Dragon Ball Super. Wszystko zaczyna się w świecie, który przypomina zachodnią stolicę, a raczej przypominał, gdy jeszcze nie był doszczętnie zniszczony. Po ulicy wiatr miota gazetą, której pierwsza strona opowiada o rocznicy uwolnienia świata spod reżimu cyborgów. Widzimy postać, która biegnie gdzieś niestrudzeniem. Tą postacią jest Trunks z przyszłości, kilka lat starszy niż wtedy, kiedy widzieliśmy go po raz ostatni. Nagle Trunks jest wyrzucony w powietrze przez niespodziewany wybuch, a następnie jest atakowany pociskami, których autora nawet nie widać. Po kilku chwilach dochodzi do wybuchu wielkiego hangaru, a Trunks jest zmuszony udać się do swojej kryjówki okrężną drogą. Tam spotyka Mai z przyszłości, która widać, że cały czas na niego czekała. Dowiadujemy się, że Bulma z przyszłości zginęła, ale dzięki jej staraniom wehikuł czasu został zatankowany na tyle, by umożliwić podróż do innej linii czasowej. Niestety, tylko w jedną stronę. Trunks ma zamiar polecieć do świata, w którym jego ojciec i reszta wojowników ciągle żyją. W tym świecie, który można nazwać naszym światem, trwa sielanka. Virus i Whis ucztują, Vegeta i Goku sparują, a młody Trunks wraz z gangiem Pilafa odbywają prywatne lekcje. Na miejscu jest również siostra Bulmy, Tights.
Prywatna nauczycielka tłumaczy, jak działają równoległe światy, chociaż tak naprawdę przyszła uczyć dodawania w zakresie 10. Saiyanie wraz z Beerusem i Whisem jedzą ramen, rozmawiając przy okazji o postaci Zeno. Okazuje się, że kiedyś istniało 18 wszechświatów zamiast 12. Zeno wymazał pozostałe 6. W równoległym świecie Trunks i Mai zakradają się kanałami do zniszczonej korporacji Kapsuła, ale niestety są zauważeni przez tajemniczą, złowrogą postać, która bezlitośnie ich atakuje. Trunks próbuje powstrzymać napastnika, podczas gdy Mai ma iść bez niego. Trunks jest powalony na ziemię, ale wtedy Mai próbuje mu pomóc, strzelając w przeciwnika z broni. Niestety, chwilę później zostaje ona zaatakowana i upada bez życia na ziemię. Przedziurawiona beczka z paliwem przewraca się, a rozlana benzyna w połączeniu z wznieconym ogniem tworzy płomienny słup, który oświetla tajemniczą postać, a ta powoli zbliża się do zrozpaczonego Trunksa. Jej twarz nie jest dla chłopaka zaskoczeniem, bo widział ją już wiele razy, ale my, czytelnicy, doznajemy szoku. Źródłem tego koszmaru jest ubrana na czarno osoba, która wygląda identycznie jak Son Goku, czyli łagodny Saiyanin, który wiele razy ratował świat, przyjaciel i sojusznik Trunksa. Rozgoryczony Trunks transformuje się w Super Saiyanina 2 i naciera na sobowtóra Son Goku, ale ten bez problemu zbija jego ciosy, przy okazji prezentując techniki, takie jak na przykład błyskawiczna transmisja, które zawsze były znakiem rozpoznawczym popularnego Saiyanina. Gdy jest on o krok od dobicia Trunksa, wyznając przy tym nienawiść do ludzi, Trunks desperackim ruchem wychodzi z podnoża i przy pomocy zasłony dymnej daje radę wsiąść do wehikułu czasu i ucieka, o włos unikając fioletowego Kamehameha, który wystrzeliwuje tajemniczy antagonista. Wracamy do naszego świata, w którym Goku i Vegeta sparują, no bo co innego mogliby robić, a spokój nagle zakłóca pojawiający się znikąd wehikuł czasu, w którym mały Trunks widzi postać o takim samym kolorze włosów, co on sam. Goku leci po Senzu do Karina, który akurat gra z Yajirobe w Twistera. Yajirobe mówi, że chce pizzę, a Karin, że Twister w 2 osoby jest trochę nudny, ale Goku nie ma czasu na gry. Trunks jest uzdrowiony i z automatu atakuje Goku, ku zdumieniu wszystkich świadków. Chwilę później chłopak uświadamia sobie, że jednak trafił tam, gdzie chciał. Beerus i Whis domyślają się, że ktoś tu namieszał z czasem, a Goku pyta, czy chodzi o Majin Buu. Trunks odpowiada, że nie, bo pokonał Daburę i Babidiego, zanim ci obudzili demona. Chodzi o gościa, który niszczy wszystko w imię tak zwanej sprawiedliwości i ma na koncie już sporo planet i cywilizacji. Wygląda jak Goku, ale zupełnie nie przypomina go charakterem, więc mówią na niego Goku Black. Vegeta nie jest zadowolony, że jego syn uciekł, wiedząc, że nie ma paliwa na powrót, ale okazuje się, że Bulma z tego świata akurat pracuje nad takim samym paliwem, więc sprawa się rozwiązała. Saiyanie dostają pozwolenie od Bulmy, żeby lecieć do przyszłości, ale zanim to, Goku zaprasza Trunksa na sparring. Obaj Saiyanie używają Super Saiyanina 2, ale wygląda na to, że Trunks jest nieco silniejszy od Goku w tej transformacji i spycha starszego kolegę do defensywy. Wszystko dzięki całej dekadzie morderczego treningu. Goku odpowiada transformacją w SSJ-3, ale Trunks nie pokazał jeszcze całej siły. Wzmacnia się do poziomu dorównującemu Goku, ale ku zdziwieniu wszystkich zostaje błyskawicznie znokautowany. Goku chwilowo użył boskiej transformacji, co Whis nazwał dziecinnym. Chwilę później okazuje się, że Beerus ze świata Trunksa nie żyje, bo Kaioshin poległ w walce z Daburą. Między tymi dwoma bóstwami istnieje połączenie żyć. Jeden jest zależny od drugiego. W retrospekcji sprzed kilku lat widzimy Trunksa trenującego z mieczem Z, niczym Gohan w Sadze Buu. W ten sposób trenował na nadejście Babidiego. A ten nadszedł tuż przed próbą z przecięciem Kachinu, więc miecz Z-u nie pękł, a co za tym idzie, starszy Kaioshin nie został uwolniony. A tak właściwie to miecz Z pękł później, ale już po zamienieniu w kamień przez Daburę, więc wygląda na to, że to uniemożliwiło złamanie pieczęci. Trunks podczas tej walki odblokował SSJ-2 i pokonał Babidiego i Daburę z pomocą Kaioshina i Kibito, ale ta dwójka niestety przypłaciła za to życiem. Wszystko na moment przed przybyciem kolejnego zagrożenia. Whis zastanawia się, jak Black wiedział o połączeniu życia Kaioshina i Hakaishina. To wiedza, którą posiadają bogowie. Trunks zamienia słowo z młodszą wersją siebie i małą Mai. Goku Black w międzyczasie zastanawia się, czy to koniec, teraz jak Trunks odleciał. Od tej myśli odpędza go przekonanie o zawziętości i nieustępliwości Saiyan. Jest to coś, co bardzo dobrze zna. Kotek pana Briefsa liże nieprzytomną Mai po twarzy, a my przechodzimy do naszego świata, gdzie trwa uczta. Beerus dochodzi do wniosku, że coś podobnego może wydarzyć się w naszym świecie, więc być może warto sprawdzić bogów, którzy mogliby mieć tendencję do zejścia na złą ścieżkę. We Wszechświecie 10 trwa walka Kibito z bogiem o zielonej skórze i białym irokezie. Kibito nie radzi sobie z przeciwnikiem i jest o krok od porażki, gdy walkę przerywa starszy bóg, stojący obok naszego Kaioshina.
Okazuje się, że Kibito walczył z niejakim Zamasu, byłym Kaio północnej galaktyki 10. Wszechświata, a obecnie kandydatem na Kaioshina, którym póki co nadal jest sędziwy Gołasu. Zamasu gratuluje pokonania Majin Buu kilka lat temu, ale Kaioshin mówi, że nie udałoby się to bez Son Goku i jego przyjaciół. Zamasu dziwi się na wieści o Saiyaninie, którego siła wykracza poza moc bogów. Dodatkowo używa słów zbędne istoty, a te zwracają uwagę Shina, który chwilę później odlatuje. Gołasu chwali Zamasu za dobrą walkę, ale oznajmia, że to, co drzemie w środku młodego padawana, wymaga dalszego szlifowania. Dwójka obserwuje codzienne życie planety Babari, gdzie 2 dinozaury walą się maczugami po łbach. Zamasu chce ich od razu wymazać, ale Gołasu karci go, bo to jest robota Boga Zniszczenia. Oni jako Kaioshini mają śmiertelników obserwować i im pomagać. Przy pomocy pierścieni czasu, które umożliwiają swobodną podróż w czasie, Gołasu i Zamasu postanawiają przenieść się 1000 lat w przyszłość i zobaczyć, jak rozwinie się planeta Babari. Gołasu tłumaczy działanie pierścieni czasu oraz opowiada o cywilizacji z Wszechświata XII, która posiadała wysoce zaawansowaną technologię i stworzyła dodatkową linię czasową, cofając się do przeszłości. Obecnie są 4 dodatkowe linie, bo ktoś ostatnio również przenosił się w czasie. Tak czy siak, okazuje się, że dinozaury nadal biją się maczugami po łbach, ale teraz dodatkowo budują chatki z gówna. Zamasu postanawia przeciąć jednego na pół, pokazując przy tym swoją prawdziwą naturę. Po powrocie Zamasu otrzymuje lekcję bogowania od Gołasu, który mówi, że każde życie jest cenne i bogowie powinni pomagać śmiertelnikom. Zamasu jest sfrustrowany, ale moment później przeprasza i okazuje skruchę. Równie intensywne, choć mniej kluczowe sprawy mają miejsce w naszym świecie, gdzie cała ekipa gra w Dragon Ballową wersję Mario Kart. Wszyscy powoli kładą się spać, a Vegeta zaprasza Trunksa na poranek w pokoju grawitacyjnym. We Wszechświecie 10 Zamasu wyszukał hasło Son Goku w GodTubie i ogląda walkę Goku z Hitem z turnieju Szampy. Jest poirytowany tym, że Saiyanin tak bardzo zbliżył się mocą do Boga Zniszczenia. Dodatkowo zauważa super smocze kule, które były nagrodą w tamtym turnieju. Plotka mówi, że są w stanie spełnić każde życzenie. O poranku Vegeta sparuje z Trunksem. Goku medytuje, a na ziemię przylatuje Shin i mówi, że w sumie to Kibito nie lubi śmiertelników, więc może to on coś nabroił. Gdy mają już lecieć prześwietlić Kibito, Whis otrzymuje telefon od arcykapłana. Zeno chce zobaczyć się z Goku. Goku, Whisa i Shina przed pałacem Zeno wita arcykapłan, czyli Daishinkan. W drodze do sali Zeno, Whis zdradza Goku, że Daishinkan jest najsilniejszą postacią w całym wszechświecie i że nawet Whis nie ma z nim szans. Niestety nie może on pomóc z Blackiem, bo anioły winny pozostać neutralne. W sali tronowej Zeno zaprzyjaźnia się z Goku, który nadaje mu ksywkę Zencian. Goku oznajmia, że jest trochę zajęty i że przyprowadzi kogoś fajniejszego do zabawy. Zeno się zgadza i wręcza Goku przycisk, który może natychmiastowo przywołać króla wszechrzeczy. Zamasu wymknął się z domu i poleciał do Zuno, wszechwiedzącej istoty, która właśnie opowiada o zasadach działania super smoczych kul. Po powrocie na ziemię ekipa zastaje tam Kibito, któremu Beerus zaczyna grozić, ale Shin odkręca całe zamieszanie. Tak naprawdę ich uwaga powinna być skupiona na Bogu, który ostatnio pojawił się u Zuno. Był nim Zamasu z 10. Wszechświata. Dodatkowo okazuje się, że Zamasu pytał Zuno o możliwość zamiany ciał ze śmiertelnikiem przy użyciu super smoczych kul. Po krótkiej, acz intensywnej burzy mózgów wszystko staje się jasne. Zamasu zabił swojego mistrza Gołasu, zabrał jego potary, przyjmując stanowisko Kaioshina i przy pomocy pierścienia czasu przeniósł się do linii czasowej Future Trunksa, w której nie było Beerusa, więc miał możliwość zaprowadzenia swojej sprawiedliwości. Beerus postanawia polecieć do 10. Wszechświata i wymazać Zamasu. Dlaczego Black nie zamienił się ciałem z Monaką? Może przeszkadzałyby mu te gigantyczne sutki. Beerus i Whis nie zastają Zamasu na miejscu, a Gołasu mówi, że ten po raz pierwszy wyszedł bez pozwolenia. Nasza dwójka postanawia poczekać na powrót problematycznego Boga. Goku, Vegeta i Trunks pakują się do wehikułu czasu i z workiem senzu przenoszą się do przyszłości. Goku cierpi na chorobę lokomocyjną. Black wyczuwa ki naszych wojowników, a Trunks znajduje ledwo żywą Mai, której podaje senzu przy użyciu nieznanej dla Goku techniki zetknięcia ust. Vegeta i Goku mają zamiar walić się z Blackiem, a Trunks ma zostać i pilnować Mai i wehikułu. Dwójka Saiyan w końcu spotyka Blacka, a jako pierwszy do walki wyrywa się Vegeta, którego niesie możliwość skopania zadka komuś, kto wygląda jak Goku. Jego Super Saiyanin 2 nie przynosi większych skutków, ale zmusza Blacka do przemiany. Widzimy coś, czego nie mieliśmy w anime. Black transformuje się w formę złotowłosego Super Saiyanina. Książę mimo wszystko zyskuje przewagę i proponuje rozstrzygnięcie walki w ostatecznych formach. Skoro Black ma ciało Goku z naszej ery, zapewne ma dostęp do Super Saiyanina Blue. Zaskoczenie. Nie ma. Vegeta w formie Blue odbija Blacka niczym piłeczkę ping-pongową i mówi mu, że każda komórka ciała, które skradł, jest zbudowana przez lata zaciekłych walk i regularnego treningu.
Ktoś taki jak Black tylko marnuje jego potencjał. W naszym świecie Shin przy pomocy pierścienia czasu sprawdził przyszłość obecnego Zamasu i podkablował całej reszcie, że chłopak zaraz wywinie niezły numer. Zamasu się odpala i zaczyna gadać o sprawiedliwości, odsłaniając swoje prawdziwe oblicze. Podobne kocopoły w drugiej linii czasowej wygaduje Goku Black, który aktualnie jest zbijany na kwaśne jabłko przez Vegetę. Black próbuje trafić Vegetę desperackimi atakami, ale ten unika ich bez uronienia kropli potu. Zamasu z teraźniejszości jest przekonany o słuszności swoich ideałów, ale to nie jest w stanie uchronić go przed wymazaniem z ręki Boga Zniszczenia. Trunks zauważa, że Super Saiyanin Blacka jest silniejszy niż wcześniej, więc może lepiej zakończyć to tu i teraz. A czym lepiej zakończyć walkę, jak niepotężnym Final Flashem? Jednakże dzieje się coś kompletnie niespodziewanego. Black jest uratowany i wyleczony przez drugą postać, którą okazuje się być Zamasu. Zamasu i Goku Black stoją obok siebie, ramię w ramię, deklarując wdrożenie w życie planu Zero Śmiertelników. Kto jest kim? Saiyanie są totalnie zbici z pantałyku. Ale Shin nam już wszystko tłumaczy. Goku Black to Zamasu z naszego świata, który skradł ciało Goku i przeniósł się do linii czasowej Trunksa, gdzie spotkał tamtejszego Zamasu i połączył z nim siły. Vegeta próbuje dokończyć dzieła zniszczenia sprzed chwili, ale Black wzmocnił się już na tyle, że jest w stanie odeprzeć te ataki. Zdradza, że odkrył naturę Saiyan i był w stanie wzmacniać się za pomocą Zenkai'a, czyli procesu, w którym Saiyanie diametralnie rosną w siłę po wyjściu ze stanu bliskiego śmierci. Drugi Zamasu mógł mu w tym pomagać, non-stop go lecząc. Niestety, Goku i Vegeta osiągnęli już swój limit i nie są w stanie korzystać z tej cechy. Po kolejnym uleczeniu Black włącza nową transformację z różowymi włosami. W gruncie rzeczy jest to Super Saiyanin Blue, ale ze względu na to, że używa go prawdziwy Bóg, włosy przybrały inny kolor. Black nadaje tej formie nazwę Super Saiyanin Rose. Vegeta toczy bój z Blackiem, a Goku staje naprzeciwko Zamasu, który znacznie odstaje poziomem od reszty, ale okazuje się, że ma inną szokującą cechę. Nieśmiertelność, zdobytą za pomocą super smoczych kul. Dodatkowo wykrada Goku i niszczy worek z fasolkami Senzu. Goku nie ma odpowiedzi na wymyślne techniki Zamasu, Vegeta jest deklasowany przez Blacka, a Trunks zarządza odwrót. Po użyciu Taiokena cała ekipa ucieka do kanałów, gdzie Goku opowiada o starych czasach i Mafubie, technice do pieczętowania problematycznych przeciwników. Black i Zamasu wyczuwają Ki Mai, bo ona jako jedyna nie potrafi jej ukrywać, ale okazuje się, że dziewczyna uciekła się do podstępu i razem z Trunksem zaskakują dwójkę antagonistów po to, żeby Goku i Vegeta mogli wrócić do swojej linii czasowej. Trunks przygwożdżony do ziemi odprowadza wzrokiem dwójkę Saiyan, którzy wraz z wehikułem czasu znikają. W naszym świecie młody Trunks klepie Pilafa i Shu, bo akurat nie ma lepszych sparring partnerów pod ręką. Na widok wehikułu czasu, który znikąd pojawił się w ogrodzie, cała banda postaci wybiega przed dom. Z pojazdu wychodzi Goku, który niesie nieprzytomnego Vegetę. Po zjedzeniu Senzu Goku zadaje całkiem trafne jak na siebie pytanie. Czy nie mogą cofnąć się w czasie do momentu, w którym zostawili Trunksa? Niestety, nie jest to możliwe, ponieważ w równoległej linii czasowej czas płynie tak samo jak u nas, tłumaczy Bulma. Trunks będzie musiał wytrzymać cały dzień. Dodatkowo połączenie między tymi dwoma światami słabnie, więc kolejna podróż będzie ostatnią. Kaioshin wali dłońmi w stół, tak jakby podjął jakąś decyzję, ale stara się ją ukryć przed wszystkimi, a przede wszystkim przed Virusem, którego życie jest połączone z Shinem. Whis zdradza informację, że gdy umiera Bóg, którego dany anioł jest opiekunem, opiekun przechodzi w stan spoczynku, póki nowy Bóg się nie pojawi. Goku postanawia nauczyć się Mafuby, a Vegeta leci do komnaty ducha i czasu. W międzyczasie w drugiej linii czasowej Trunks zbiera bęcki od Blacka. Mai próbuje mu pomóc, ale Black odpycha ją samym spojrzeniem. Trunks oswabadza się z uścisku Blacka i próbuje oślepić go Taiokenem, ale nagle jest trafiony swoim własnym mieczem przez Zamasu, który notorycznie leczy swoje rany dzięki nieśmiertelności. Trunks jest złapany w kij Blacka, który mocami telekinetycznymi ciska nim niczym dziecinną zabawką. Mai próbuje pomóc chłopakowi, ale Trunks każe jej się odsunąć. Black ma zamiar dobić Trunksa pociskiem ki, ale gdy wygląda na to, że to koniec, przed Saiyaninem pojawia się Kaioshin 10. Wszechświata, Gołasu. Obok Mai pojawia się Shin i obaj bogowie teleportują naszych bohaterów w bezpieczne miejsce, a konkretnie do świata bogów. Shin mówi, że bogowie mogą podróżować do dowolnej linii czasowej za pomocą pierścieni czasu, a w tej naszej Goku właśnie uczy się Mafuby pod okiem mistrza Roshiego na plaży przy Kame House'ie. Goku, Black i Zamasu wiedzą, że zaczyna im się palić grunt pod nogami, skoro coraz więcej bogów dowiaduje się o ich planie.
postanawiają wybić resztę śmiertelników i polecieć na inną planetę. Gołasu i Shin żałują, że nie mają umiejętności leczenia. Z tych mogą korzystać tylko przyboczni Kaioshinów, tacy jak Zamasu, który, jak się okazuje, właśnie przeprowadza czystkę na Ziemi. Gołasu postanawia tam polecieć i spróbować przemówić swojemu uczniowi do rozsądku. Stary Bóg próbuje wykorzystać swoje umiejętności perswazji i idzie mu całkiem nieźle, ale finalnie kończy z dziurą w brzuchu. Wszystko dzieje się na oczach Trunksa, Mai i Shina, którzy właśnie przylecieli na Ziemię. Widzimy Vegetę, który właśnie zakończył trening w komnacie Ducha i Czasu, oraz Goku, któremu w końcu udało się poprawnie wykonać Mafubę. Shin próbuje włączyć się do walki, ale jest szybko sprowadzony do parteru. Trunks doskakuje do przebitego Gołasu, który nagle jakimś cudem wraca do przytomności. Chłopak każe Mai uciec z rannym bogiem, podczas gdy sam rzuca się na Blacka. W linii czasowej Future Trunksa pojawiają się Goku i Vegeta. Teleportują się na miejsce akcji, a Vegeta mówi do Goku Goku zamiast Kakarot, ale to tylko kwestia tłumaczenia. Książę umawia się na solówkę z Blackiem, podczas gdy Goku ma w planach zapieczętowanie Zamasu przy użyciu Mafuby. Kilka kilometrów dalej rozpoczyna się walka Vegety, który oznajmia, że znalazł sposób na pokonanie Blacka. Transformuje się w formę Super Saiyan God i jest to pierwszy raz w historii, kiedy widzimy Vegetę w tej konkretnej transformacji. Dlaczego Vegeta używa formy niższej niż Blue? I dlaczego bez problemu unika ataku Blacka, który korzysta z formy Rose? Albo dlaczego jego ciosy są na tyle ciężkie, że Black ma problemy z ich blokowaniem? Tego póki co nie wiemy, ale wygląda na to, że Vegeta skrywa przed Blackiem pewną tajemnicę. Goku, który przygotowuje się do Mafuby, zauważa i tłumaczy, na czym polega strategia Vegety. Forma Blue wymaga sporej energii, podczas gdy God jest bardziej zbalansowany. Vegeta w momencie wyprowadzania ciosów na ułamek sekundy transformuje się w Blue, a potem znów wraca do niższej formy. Książę ma przewagę nad Blackiem, ale do gry wkracza Zamasu, proponując walkę 2 na 1. Goku się na to nie zgadza i atakuje Zamasu Mafubą. Wszystko idzie po myśli naszych bohaterów, a Zamasu jest wrzucony do słoika. Niestety, okazuje się, że talizman niezbędny do zapieczętowania naczynia został u Roshiego, a Goku na słoik nakleił kupon zniżkowy na zajęcie z fitnessu. Zamasu z tego słoika wychodzi, a Goku rozpoczyna walkę w formie God, bo po wykonaniu Mafuby nie ma sił na walkę w Blue. Zamasu nie może zostać zgładzonym, więc Goku ma zamiar go bić tak długo, aż ten się po prostu nie podda. Po drugiej stronie u Vegety sytuacja zbliża się do konkluzji. Zamasu i Goku Black zaczynają się kłócić, zrzucając winę na siebie nawzajem. Gdy wygląda na to, że to koniec, Goku Black przypomina Zamasu o ich karcie atutowej. Przekłada potarę na drugie ucho, a desperacki atak Goku nie jest w stanie przerwać fuzji. Przed naszymi wojownikami stoi ostateczny przeciwnik i najsilniejszy Bóg, połączony Zamasu. Zamasu teraz jest w kompletnie innej lidze niż Goku i Vegeta i powala ich na ziemię jednym, niewidocznym dla Saiyan ciosem. Na nic zdają się starania Vegety. Zostaje on powalony szybką serią ciosów. Do walki wkracza Goku, który próbuje trafić przeciwnika chociaż raz, ale nieskutecznie. Pewność siebie Zamasu rośnie, a jego moment nieuwagi wykorzystuje Goku, któremu udaje się przebić Boga za pomocą Kamehameha z najbliższej odległości. Niestety dla naszych bohaterów umiejętności regeneracyjne Zamasu działają nawet po fuzji. Bóg chwyta obu Saiyan za szyję i atakuje potężnym wybuchem ki. Następnie w przypływie szaleństwa wypuszcza swoje ataki w chaotyczny sposób, niszcząc wszystko dookoła. Shin wręcza Goku swoje potary i proponuje dwójce Saiyan fuzję. Vegeta się nie zgadza i leci w stronę Zamasu, ale Goku coś do niego mówi i przejmuje jego miejsce, wyzywając Zamasu na pojedynek. Walka nie idzie najlepiej dla Saiyanina, a w międzyczasie Gołasu tłumaczy, że fuzja Zamasu zakończy się za godzinę, bo tylko fuzja Kaioshinów trwa wiecznie. Zamasu nigdy nie został oficjalnie mianowanym na tę funkcję. Trunks mimo zakazów ojca wykazuje chęci do walki i opowiada Vegecie o jego zmarłej żonie z przyszłości i o tym, jak ta zawsze o niego pytała. Te słowa wydają się przekonać Vegetę, więc ten leci do Goku i prosi o kolczyk. Zamasu chciał zaatakować budynek, a to budynek zaatakował Zamasu. I to całkiem mocno. A tak konkretnie to sprawka Vegito, który właśnie się narodził po raz drugi w historii Dragon Balla. Vegito zjada ostatnią fasolkę Senzu i transformuje się w Super Saiyanina Blue. Fuzja Saiyan dominuje Zamasu i ciska nim na prawo i lewo, ośmieszając Boga na każdym kroku. Następnie przygotowuje Final Kamehameha, połączenie technik Goku i Vegety, którym chce zakończyć całe starcie. Shin zastanawia się nad tym, czy Vegito może nie być silniejszy niż sam Beerus. Gdy Vegito ma zamiar wypuścić z rąk destrukcyjny atak, fuzja dobiega końca, mimo tego, że od jej rozpoczęcia minęło zaledwie kilka minut. Fuzja była tak silna, że była niestabilna? W takim razie co z Zamasu? Może to jakiś limit dla śmiertelników? Zastanawia się Gołasu. Tak czy inaczej, nasi bohaterowie są w opłakanej sytuacji, a Zamasu męczy ich atakami, które łamią czasoprzestrzeń i zaczynają pojawiać się znikąd.
Shin żałuje, że został Kaioshinem, bo jako przyboczny miałby nadal umiejętności leczenia. Ale przecież ja byłem przybocznym, mówi Trunks, który przed walką z Daburą przeszedł rytuał na pomocnika Kaioshina. Okazuje się, że Trunks nieświadomie ocalił życie Mai i Gołasu wcześniej w historii właśnie dzięki umiejętnościom leczenia. Trunks chce uleczyć Vegetę, ale ten odmawia i sugeruje uleczenie Goku. Podczas ich scalenia Vegeta uświadomił sobie, że to jego rywal jest tym, który ma większe szanse na walkę z Zamasu używając formy Blue. Niestety Goku jest kompletnie wycieńczony, a Zamasu odbija go niczym kulkę z pinballa. Aż do momentu, w którym ratuje go Vegeta i zajmuje jego miejsce. Książę jest maltretowany, a jego desperacki wybuch ki pozwala mu kupić jedynie kilka sekund. Zamasu w brutalny sposób obija Vegetę, podczas gdy Trunks kosztem całych swoich sił leczy Goku. Ten ratuje Vegetę i wyzywa Zamasu na rundę drugą, a Trunks regeneruje ojca na tyle, żeby ten nie skonał. Walka się rozpoczyna, a Goku chowa niebieską aurę do swojego ciała, co pozwala mu nawiązać równą walkę z połączonym Zamasu. Vegeta oznajmia, że problemem formy Blue jest to, że jej pełna moc trwa tylko chwilę. Goku znalazł sposób na korzystanie ze 100% mocy podczas całej walki. W ten sposób udało mu się w pełni opanować transformację w Super Saiyanina Blue. Jednakże utrzymywanie tak wielkiej mocy w ciele może złamać je w każdym momencie. Jak długo Goku wytrzyma walcząc w taki sposób? Ciało Goku zaczyna okazywać pierwsze oznaki zmęczenia, ale walka nadal trwa w najlepsze. Po wielu ciosach wyprowadzonych w obie strony Goku przygotowuje się do ostatniego zagrania. Zamasu, już bezkoszulkowy, wścieka się i zapowiada zniszczenie całej galaktyki. Obaj wojownicy rzucają się w swoją stronę i gdy ma nastąpić kolizja dwóch tytanów, Goku nagle znika, pojawiając się obok Zamasu i obwieszcza pożyczenie techniki, która jest specjalnością Birusa, boga zniszczenia. Destrukcja! Po tych słowach wykrzyczanych przez Goku twarz Zamasu zaczyna się powoli dematerializować. Goku powoli wymazuje scalonego Zamasu, ale ten w akcie desperacji, sięgając do portalu, zasłania się Mai. Goku jest odrzucony, Zamasu się regeneruje, a Trunks próbuje pomóc, ale na nic się to zdaje. Gdy wygląda na to, że należy porzucić wszelką nadzieję, Zamasu nagle się rozcala. Czas fuzji się zakończył, ale coś jest nie tak. Zamasu i Black za wszelką cenę próbują pozostać scaleni, ale problem rozwiązuje Trunks, który przy pomocy miecza przecina ich na pół. Bezwładne ciała dwójki problematycznych bogów upadają na ziemię, a Trunks dla pewności zatapia miecz w ciele Goku Blacka. Wszyscy świętują pokonanie Goku Blacka, ale ten nagle się budzi i atakuje Trunksa w plecy. Przecież on nie powinien być nieśmiertelny, ani nie powinien móc się zmieniać w połączonego Zamasu. O co tu chodzi? To samo tyczy się drugiego Zamasu. Dwóch połączonych Zamasu to o dwóch za dużo dla Vegety. Po wybuchu wściekłości atakuje przeciwników atakiem o wdzięcznej nazwie Gamma Burst Flash i zostawia na ziemi tylko kawałki ich ciał. Te jednak niczym Majin Buu zaczynają formować kolejne ciała, aż naprzeciwko naszych postaci stoją całe zastępy połączonych Zamasu. Przed ich atakiem naszych chroni teleportacja Shina i Gołasu, która zabiera całą grupę do wehikułu czasu. Zamasu, a raczej setki Zamasów, zjawiają się na miejscu i oznajmiają, że weszły w posiadanie wehikułu czasu z Wszechświata XII, o którym niegdyś opowiadał Gołasu. To oznacza, że plan Zero Śmiertelników będzie wprowadzony również w innych liniach czasowych. Goku i Vegeta mają zamiar się poświęcić, by Trunks, Mai i reszta mogli bezpiecznie uciec. Gdy stoją naprzeciwko armii połączonych Zamasów, Goku żałuje, że nie może już się nawet przetransformować. Gdyby tylko miał Senzu. Nagle zamiast Senzu znajduje przycisk, który jakiś czas temu otrzymał od Zeno, króla wszechrzeczy. Goku wciska guzik, na miejscu pojawia się Zeno, Goku tłumaczy mu co jest 5, a Zeno postanawia wymazać cały świat. Goku i reszta w ostatniej chwili znikają, a Zeno unicestwia całą linię czasową, co widać po zniszczonym pierścieniu czasu. Wszyscy wracają do naszego świata i wymieniają się uśmiechami i uwagami. Beerus wścieka się na Shina, że ten poleciał do przyszłości i narażał ich życia. Pilaf mówi mądre rzeczy i okazuje się, że mogą jeszcze wrócić do tamtej linii, gdzie w sumie nic nie ma. Nic. Prócz Zeno, którego Goku przynosi do naszego świata, a konkretnie do pałacu obecnego Zeno, jednocześnie wypełniając obietnicę o sprowadzeniu przyjaciela do zabawy dla króla wszechrzeczy. Daishin-kan jest pod wrażeniem tego pomysłu, a Whis zwraca się do niego per ojcze. Trunks postanawia wrócić do czasów sprzed walki z Daburą. W ten sposób Shin będzie jeszcze żył, więc i Beerus nie zginie. Z jego pomocą będą mogli zapobiec nadchodzącym problemom. Chociaż w sumie stworzą kolejną linię czasową, no ale najwidoczniej to nie jest dla nich dużym problemem. Po ostatecznych pożegnaniach Trunks i Mai wsiadają do wehikułu czasu i odlatują do nowego świata, który, miejmy nadzieję, tym razem będzie dla nich bardziej łaskawy. Jeśli wam się podobało,
to możecie zostawić lajka. Jeśli chcecie więcej takich skrótów, tak naprawdę to mam zamiar robić skróty mangi Dragon Ball Super sag, które tak jak powiedziałem i zresztą sami widzieliście, wyglądają inaczej w porównaniu do anime, więc kolejną sagą, bo tak robię w sumie je od końca, byłaby saga turnieju Szampy. I w gruncie rzeczy to byłaby chyba ostatnia saga, którą chciałbym skrócić, no może jeszcze Super Hero. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że osoby, które tej sagi mangowej nie znały, dowiedziały się czegoś ciekawego, dobrze spędziły czas i zaoszczędziły sobie trochę czasu. Jeszcze raz, jeśli chodzi o zaoszczędzenie sobie czasu i ułatwienie sobie życia, zachęcam was do pobrania i zainstalowania Opery GX, linki do niej znajdziecie w opisie, a ja życzę wam miłego dnia i widzimy się niebawem. Muszę się napić, bo zaschło mi w gardle. Tyle ode mnie, trzymajcie się, na razie, cześć. Ciana.